W tym odcinku m.in. mroczne RPG fantasy od twórców Wiedźmina 3 na pierwszym zwiastunie, The Blood of Dawnwalker, wampiry w XIV-wiecznej Europie, Bad Cheese, horror z myszką Miki w roli głównej, groza i psychodela w produkcji polskiego twórcy, nowa strzelanka sci-fi od Bandai Namco, Synduality Echo of Ada, mechy i mutanty w postapokaliptycznym świecie. Dodatkowo Nintendo Switch 2 oficjalnie, prezentacja, nowe funkcje i data premiery, większy ekran, ulepszone Joy-Cony i wiele więcej. Premiera jeszcze w tym roku. Rusty Rabbit. Króliki przejmują ziemię. Eksploruj ruiny i walcz z przeciwnikami w postapokaliptycznym świecie. Project Pantheon. Diablo spotyka Escape from Tarkov. Darmowe action RPG z elementami extraction shootera. Ponadto Black Stage zachwyca grafiką i rozgrywką w stylu Metal Gear Solid. Trzecioosobowa strzelanka z elementami skradanki i telekinezy. Forest Reigns. Paryż po apokalipsie w nowym FPS-ie. Przetrwaj w zdziczałym mieście i walcz z mutantami. Assassin's Creed 4 Black Flag Remake już w listopadzie. Ubisoft szykuje powrót do pirackich przygód Edwarda Kenwaya. Ja jestem Heaven i zapraszam Cię, drogi widzu, na moje gamingowe podsumowanie tygodnia. Lecimy. W sieci pojawił się właśnie pierwszy gameplay z Bad Cheese, ukazujący mroczną i niepokojącą atmosferę gry. W produkcji polskiego twórcy Szymona Łukasika wcielimy się w groteskową wersję myszki Miki, która musi radzić sobie z przemocowym ojcem podczas nieobecności matki. Rozgrywka prowadzona jest z perspektywy pierwszej osoby, co potęguje wrażenie klaustrofobii i niepokoju. Oprócz eksploracji domu i rozwiązywania zagadek czekają nas również sekwencje walki. Bad Cheese to produkcja pełna kontrastów, łącząca w sobie słodki styl kreskówek z lat 20. z mroczną i psychologiczną historią. Na ten moment gra nie ma jeszcze swojej daty premiery, ale ma za to kartę na Steamie, więc wszyscy zainteresowani tym tytułem mogą dodać go na swoją listę życzeń. A jeśli chcecie obejrzeć pełny 13-minutowy zapis z rozgrywki, to zapraszam do linku w opisie filmu. Miłośnicy mechów i postapokaliptycznych światów, szykujcie się na Synduality Echo of Ada. Ta nowa strzelanka sci-fi od Bandai Namco zadebiutuje już za 5 dni, czyli 24 stycznia. W Synduality Echo of Ada przenosimy się do roku 2222, gdzie świat został spustoszony przez toksyczne deszcze i mutanty. Wcielamy się w driftera, który pilotuje mecha bojowego o nietuzinkowej nazwie Cradle Coffin i poszukuje cennego surowca AO, czyli swojego rodzaju kryształów, od których zależy przetrwanie ludzkości lub raczej tego, co z niej pozostało. Gra łączy w sobie elementy PvP i PvE. Podczas misji będziemy walczyć zarówno z potworami kierowanymi przez sztuczną inteligencję, jak i z innymi graczami. Naszym celem jest zdobycie zasobów i bezpieczny powrót do bazy. Dla tych, którzy nie wiedzą, dodam, że Synduality Echo of Ada to część większego uniwersum, do którego należy również anime Synduality Noir. Gra ukaże się na PlayStation 5, Xboxach serii X i S i komputerach osobistych 24 stycznia, a posiadacze edycji Deluxe i Ultimate mogą rozpocząć zabawę już teraz. Studio Rebel Wolves, założone przez Konrada Tomaszkiewicza, reżysera trzeciego Wiedźmina, w końcu ujawniło swój debiutancki projekt. The Blood of Dawnwalker to trzecioosobowy RPG akcji, który zabierze nas w mroczną podróż do XIV-wiecznej Europy, gdzie obok ludzi żyją krwiożercze wampiry. Pierwszy zwiastun gry połączony z krótkim gameplayem robi ogromne wrażenie. Klimatyczna muzyka, mroczna atmosfera i piękne krajobrazy Karpat z 1347 roku od razu przyciągają uwagę. Widzimy na nim protagonistę Coena, młodego chłopaka, który musi stawić czoła wampirom, aby uratować swoją rodzinę. W produkcji te krwiożercze istoty przez wieki żyły w ukryciu, obserwując poczynania ludzi. Teraz pod wodzą Brensisa, potężnego starego wampira, postanawiają przejąć władzę nad światem. Ich pojawienie zbiega się z plagą, wojną i głodem, które trawią Europę. W grze istotną rolę odegra cykl dnia i nocy. Za dnia Coen będzie walczył mieczem i czarną magią, a nocą wykorzysta wampiryczne moce do walki i eksploracji. Każda decyzja i ukończony quest będą miały wpływ na upływ czasu, a gracze będą mieli 30 dni i nocy na wykonanie głównego celu. I jeśli po tych słowach zaczniecie się martwić o to, czy faktycznie będziemy eksplorować otwarty świat pod presją czasu, to muszę Was od razu uspokoić i rozwiać wszelkie wątpliwości. W The Blood of Dawnwalker czas będzie upływał tylko po ukończeniu zadań z głównego wątku fabularnego. Oznacza to, że możemy grać w swoim tempie i wykonywać zadania poboczne bez obaw o jakiekolwiek limity czasowe. Kolejną ciekawą mechaniką ma być głód krwi, który będzie towarzyszył głównemu bohaterowi. Aby utrzymać wampiryczne moce, będzie musiał regularnie karmić się życiodajnym czerwonym płynem. Jeśli tego nie zrobi, może stracić kontrolę i zaatakować niewinne osoby. W cały projekt zaangażowanych jest 150 deweloperów, a prace trwają już od około 2 lat. Tytuł zostanie wydany przez Bandai Namco Entertainment na komputerach osobistych, PlayStation 5 i Xboxach serii X i S, ale niestety na ten moment data premiery The Blood of Dawnwalker nie jest jeszcze znana.
znana. Na szczęście twórcy obiecują regularne informacje o postępach prac. Na koniec dodam jeszcze, że pełna prezentacja rozgrywki ma nastąpić latem tego roku. A teraz wyobraźcie sobie świat, w którym ludzkość opuściła Ziemię, a władzę nad nią przejęły króliki. Właśnie w takim świecie osadzona jest gra Rusty Rabbit, która zadebiutuje już 17 kwietnia. W Rusty Rabbit wcielamy się w Stampa, starego królika poszukującego skarbów w olbrzymich ruinach pozostawionych przez ludzi. Stamp jest odrdzewiaczem, czyli śmiałkiem, który nie boi się zapuszczać w głąb tego świętego miejsca. Pewnego dnia nasz główny bohater spotyka zespół odrdzewiaczy znany jako BBS i dołącza do nich, aby zbadać górę kopcącą. W trakcie wyprawy odkrywa zapiski z dawnych nośników informacji, które wskazują na zagrożenie czyhające na jego córkę. Aby ją odnaleźć i rozwikłać zagadki przeszłości, Stamp musi zagłębić się w serce ruin. W Rusty Rabbit czeka nas mnóstwo eksploracji, walka z przeciwnikami i ulepszanie naszego mecha. Gra zaoferuje również elementy RPG, takie jak rozwój postaci i personalizacja ekwipunku. Premiera Rusty Rabbit zaplanowana jest na 17 kwietnia na PC-tach PlayStation 5 i Nintendo Switch. A jeśli nie możecie doczekać się premiery, to już 21 lutego będzie dostępna wersja demo. Mody do Frostpunk 2? Teraz to pestka. 11-bit Studios dodało do gry wsparcie dla Steam Workshop, co znacznie ułatwi instalowanie i aktualizowanie modyfikacji. Frostpunk 2, polska strategia survivalowa, właśnie stała się jeszcze bardziej przyjazna dla moderów. Dzięki wsparciu dla Steam Workshop instalowanie i aktualizowanie modów jest teraz dziecinnie proste. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy chcą urozmaicić rozgrywkę we Frostpunk 2. W warsztacie Steam już pojawiły się pierwsze modyfikacje, a największą popularnością cieszy się City Development Effort Balance Overhaul, który zmienia ekonomię gry. Miejmy nadzieję, że wsparcie dla Steam Workshop zachęci od teraz jeszcze więcej osób do tworzenia modów do tej wyjątkowej produkcji. A wy, jakie modyfikacje chcielibyście zobaczyć w grze? Dajcie znać w komentarzach. Capcom nie zwalnia tempa i stale rozwija swoją hitową bijatykę Street Fighter 6. Gra cieszy się ogromną popularnością, a twórcy regularnie dodają nową zawartość, aby utrzymać zainteresowanie graczy. Tym razem do gry dołącza Mai Shiranui, znana z serii Fatal Fury. Ta popularna bohaterka z pewnością przypadnie do gustu fanom bijatyk. Na nowym zwiastunie możemy zobaczyć ją w akcji prezentującą swoje charakterystyczne ruchy i ciosy. Mai Shiranui będzie dostępna w Street Fighter 6 od 5 lutego i będzie można ją nabyć za walutę Fighter Coins lub otrzymać automatycznie, posiadając przepustkę roku drugiego lub Ultimate. A teraz coś dla wszystkich tych, którzy lubią się bać. Właśnie ukazał się zwiastun The Cecil The Journey Begins, nowej gry od Genie Interactive Games. The Cecil The Journey Begins to horror, w którym przemierzamy mroczne korytarze tajemniczego hotelu. Na graczy czekają nie tylko przerażające zjawiska, ale również zagadki i wyzwania logiczne. W grze nie zabraknie również elementów skradanki. Będziemy musieli unikać wrogów i skradać się, aby przetrwać. Czasem jednak przyjdzie nam stanąć do walki, wykorzystując broń palną lub inne narzędzia. The Cecil The Journey Begins zapowiada się na całkiem klimatyczny horror, więc jeśli lubicie gry z zagadkami i elementami skradanki, to koniecznie powinniście sprawdzić wersję demonstracyjną, którą znajdziecie oczywiście na Steamie. Jeśli chodzi o premierę pełnej wersji, to ta planowana jest na ten rok. Po tym jak już chyba każdy widział nowego Switcha, Nintendo postanowiło w końcu oficjalnie ujawnić swoją najnowszą konsolę. Nintendo Switch 2 zadebiutuje jeszcze w tym roku i zaoferuje wiele nowych funkcji, w tym większy ekran i ulepszone joycony. Switch 2 jest większy od jego starszego brata i posiada większy ekran. Nowe joycony można używać jako myszki, a prawy joycon ma tajemniczy nowy przycisk, którego zastosowanie jest nadal tajemnicą. Konsola ma 2 porty USB-C i będzie mogła uruchamiać gry z pierwszego Switcha zarówno w wersjach cyfrowych, jak i fizycznych. Niestety nie wszystkie produkcje będą wspierane lub w pełni kompatybilne z nową konsolą. Jeśli chodzi o gry, to w tym momencie nie wiemy zbyt wiele, ale na pierwszej prezentacji można dostrzec nowe Mario Kart. Więcej informacji na temat konsoli i gier poznamy podczas Nintendo Direct 2 kwietnia. Będzie można również przetestować drugiego Switcha na specjalnych eventach organizowanych na całym świecie. Niestety polscy gracze jak zwykle muszą obejść się smakiem. Zostajemy jeszcze przy Nintendo, ponieważ ci ogłosili, że Alarmo, budzik z dźwiękami i muzyką z gier Wielkiego N trafi do sklepów w marcu 2025 roku. Wcześniej urządzenie było dostępne tylko dla subskrybentów Nintendo Switch Online. Trzeba przyznać, że Alarmo to nie byle jaki budzik. Posiada on czujnik ruchu, który pozwala na wyciszenie alarmu za pomocą gestu, a dodatkowo oferuje on 35 motywów z różnych gier Nintendo, w tym Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild i Splatoon 3. Niestety Nintendo zaznaczyło, że ich najnowszy produkt będzie dostępny tylko do wyczerpania zapasów, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w sklepach pojawi się ograniczona liczba urządzeń. Jeśli więc chcecie obudzić się przy dźwiękach waszych ulubionych gier Nintendo, to od marca musicie wypatrywać Alarmo w naszych sklepach z elektroniką.
Wolcen Studio, twórcy gry Wolcen Lords of Mayhem, zapowiedzieli nowy tytuł Project Pantheon. Jest to darmowy action RPG z elementami extraction shooterów, które łączy w sobie elementy Diablo i Escape from Tarkov. W Project Pantheon trafimy do zaświatów, gdzie na zlecenie samej śmierci musimy przywrócić porządek w rozbitej rzeczywistości. Czeka nas eksploracja zróżnicowanych map, walka z wrogami i zbieranie cennego lootu. Gra oferuje dynamiczny system walki, w którym łączą się elementy action RPG i extraction shooterów. Udane misje pozwolą nam wrócić z cennymi łupami, ale porażka może oznaczać utratę całego ekwipunku. W naszej bazie będziemy mogli ulepszać wyposażenie i eksperymentować z różnymi buildami. Project Pantheon zapowiada się na ciekawą propozycję dla fanów gatunku. Zamknięte testy alfa rozpoczną się 25 stycznia dla graczy z Europy i 1 lutego dla graczy z Ameryki Północnej. Gra będzie dostępna póki co wyłącznie na komputerach osobistych. Good Shepherd Entertainment i Violet Saint zapraszają do Moroi, mrocznej gry fantasy z gatunku hack and slash, w którą zagramy już w marcu. W Moroi budzimy się jako więzień w żywym koszmarze. Nie pamiętamy, kim jesteśmy, ale wiemy, że zostaliśmy skazani na wieczną karę za niewyobrażalne zbrodnie. Naszym celem jest ucieczka z tego surrealistycznego więzienia i odkrycie prawdy o naszej przeszłości. W trakcie gry będziemy eksplorować labirynty, walczyć z hordami nieumarłych i rozwiązywać absurdalne zagadki. Do dyspozycji będziemy mieli arsenał niestandardowych broni, takich jak piła łańcuchowa czy młot mocy. Będziemy mieli również możliwość zastąpić całą rękę działem. Moroi oferuje mroczną i psychodeliczną przygodę w świecie pozbawionym logiki i rozsądku. Gra ma posiadać wiele zakończeń, więc czeka nas niejedno przejście, aby odkryć wszystkie tajemnice. VG Entertainment, studio z Ukrainy, zapowiedziało Forest Rains, postapokaliptyczną strzelankę z widoku pierwszej osoby. Akcja gry toczy się w Paryżu, który został opuszczony przez ludzi i zdominowany przez roślinność. W Forest Rains trafimy do świata, w którym natura odzyskała kontrolę nad miastem. Paryż zmienił się w gęstą dżunglę pełną niebezpiecznych stworzeń, a naszym zadaniem jest przetrwanie w tym nieprzyjaznym środowisku. Gra oferuje emergentną narrację, co oznacza, że nasze decyzje wpłyną na przebieg historii. Będziemy musieli stawić czoła nie tylko mutantom, ale również innym frakcjom zamieszkującym Paryż. W Forest Rains nie zabraknie intensywnych strzelanin, eksploracji i elementów survivalowych. Będziemy musieli zbierać zasoby, tworzyć przedmioty i ulepszać nasz ekwipunek, aby przetrwać. Gra zapowiada się nad wyraz ciekawie. Czekam z niecierpliwością na datę premiery i mam nadzieję, że Forest Rains okaże się świeżym podejściem do gatunku postapokaliptycznych FPS-ów. Niestety, jak zapewne się już domyślacie, na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery. Motion Blur, niezależne studio deweloperskie, zaprezentowało ponad 3-minutowy gameplay z Black State, swojej najnowszej gry akcji, i trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć. Black State to trzecioosobowa strzelanka, w której wcielamy się w legendarnego żołnierza badającego tajemniczą katastrofę. Już na pierwszy rzut oka widać, że twórcy inspirowali się Metal Gear Solid zarówno pod względem stylu wizualnego, jak i samej rozgrywki. Gra zachwyca przede wszystkim oprawą graficzną. Unreal Engine 5 w rękach Motion Blur robi niezłe wrażenie. W zwiastunie możemy podziwiać bogato zdobione pomieszczenia z realistycznymi odbiciami światła i efektami specjalnymi. System walki w Black State opiera się na wykorzystaniu osłon. Nasi przeciwnicy to żołnierze posiadający zdolności telekinetyczne, więc walka z nimi wymaga taktycznego myślenia. Do dyspozycji będziemy mieli różne rodzaje broni, od klasycznych karabinów szturmowych po bardziej egzotyczne narzędzia, jak na przykład wyrzutnia elektrycznych pocisków. Oprócz Metal Gear Solid, twórcy Black State inspirowali się również seriami The Last of Us i Uncharted. Gra powstaje na PC-ty, a data premiery nie jest jeszcze znana. Ja osobiście czekam i mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się więcej o tym obiecującym projekcie. Rockstar Games niestety znowu wzięło się za moderów. Tym razem oberwało się twórcom Liberty City Preservation Project, ambitnego moda, który miał przenieść Liberty City z GTA 4 do GTA 5. Projekt został usunięty na prośbę Rockstar Games. W oświadczeniu na Discordzie twórcy poinformowali, że podjęli tę decyzję po rozmowie z Rockstar i nieoczekiwanej uwadze, jaką otrzymał ich projekt. To nie pierwszy raz, kiedy Rockstar Games usuwa mody do swoich gier. Wcześniej firma zablokowała m.in. mod do GTA 5 z AI i mod VR do Red Dead Redemption 2. Co ciekawe, Rockstar czasami zatrudnia twórców modów, a niektóre usunięte projekty ożywały jako oficjalne remastery. Czy to oznacza, że Rockstar pracuje nad odświeżoną wersją GTA 4? Nie powiem, bo byłoby fajnie, ale na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji, a Rockstar póki co skupia się na premierze GTA 6, która planowana jest na ten rok. A teraz coś o Assassin's Creed, ale tym razem nie będzie to Shadows, ponieważ na horyzoncie pojawiła się właśnie czarna flaga. Assassin's Creed 4 Black Flag może powrócić w tym roku w odświeżonej wersji, a premiera remake'u podobno zaplanowana jest na listopad.
Ubisoft szykuje się do premiery Assassin's Creed Shadows, ale wygląda na to, że już wkrótce możemy otrzymać kolejną grę z serii. Mowa o Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, który podobno zadebiutuje w listopadzie tego roku. Informacja o remake'u pochodzi od jednego z deweloperów, który pracuje również nad The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake. Wygląda na to, że Abi zleciło odświeżenie Black Flag temu samemu studiu. Remake czwartego Asasyna ma powstać na ulepszonym silniku Unreal Engine. Twórcy planują wprowadzić nowe systemy z walką i ekosystemami wokół dzikiej przyrody, aby gra stała się wyjątkowym tytułem AAA nowej generacji. Cóż, nam nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że tytuł faktycznie powstaje i przypłynie do nas jeszcze w tym roku. No dobra, skoro już mówimy o Asasynie, to o Shadows też mam kilka ciekawostek, ale tym razem na temat eksploracji i muszę przyznać, że jest pozytywnie, ponieważ twórcy postawili na większą swobodę i mniej trzymania graczy za rękę. W Assassin's Creed Shadows nie będziemy mieli do czynienia z mapą zapełnioną ikonami i znacznikami. Na początku naszej przygody mapa będzie prawie całkowicie pusta. Zobaczymy na niej tylko nazwy regionów i kilka rysunków sugerujących rodzaj lokacji. Dopiero w miarę eksploracji mapa będzie się zapełniać szczegółami. Będziemy musieli sami odkrywać kryjówki i punkty orientacyjne. A jeśli już o nich mowa, to tu też nie obyło się bez zmian. W Shadows sami będziemy musieli wypatrywać punktów orientacyjnych na horyzoncie, aby odkryć nowe lokacje. Dodatkowo nie będziemy mieli już do dyspozycji orła, który automatycznie oznaczałby wrogów i inne ważne miejsca. W grze pojawią się również kryjówki, w których będziemy mogli uzupełniać zapasy i zarządzać naszą siatką szpiegowską. Do naszej dyspozycji będą zwiadowcy, którzy pomogą nam w lokalizowaniu celów i zbieraniu zasobów. W przerwach między odkrywaniem kolejnych sekretów świata a fabułą zarówno Naoe, jak i Yasuke będą mieli unikalne aktywności poboczne. Naoe będzie mogła oddać się medytacji, a Yasuke będzie mógł trenować władanie nowymi rodzajami broni. Oboje bohaterowie będą mogli również malować dzikie zwierzęta. Ubisoft zapewnia, że eksploracja w Assassin's Creed Shadows będzie bardziej angażująca i satysfakcjonująca, a gracze będą musieli wykazać się sprytem i spostrzegawczością, aby odkryć wszystkie tajemnice feudalnej Japonii. Przypomnę jeszcze, że premiera Assassin's Creed Shadows po kolejnej obsuwie to 20 marca, a tytuł ukaże się na PC-tach, PlayStation 5 i Xboxach serii X i S. Fani gier z otwartym światem już mogą szykować się na szaloną przygodę, bowiem Tiny Terror's Turbo Trip, które zdobyło przytłaczająco pozytywne recenzje na Steamie, zmierza na PlayStation 5 i Nintendo Switch już 13 lutego. Tiny Terror's Turbo Trip to gra, która łączy w sobie elementy Grand Theft Auto i Breath of the Wild. Wcielamy się w Terry'ego, który marzy o tym, aby wystrzelić się w kosmos. Aby zrealizować swój cel, musimy eksplorować zwariowany otwarty świat, podróżować samochodem i paralotnią, a także wykonywać różne zadania. Gra wyróżnia się przede wszystkim humorem i zwariowanym klimatem. Recenzenci i gracze zgodnie twierdzą, że to zabawna i wciągająca przygoda. Jeśli więc szukacie czegoś oryginalnego i pełnego humoru, to Tiny Terror's Turbo Trip jest właśnie dla Was. Premiera gry na PlayStation 5 i Switcha już 13 lutego, niestety na ten moment nie wiadomo, czy gra trafi również na konsolę Microsoftu. I z mojej strony to tyle na dziś. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy materiał. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podsumowania w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia niebawem. Cześć!